No i wylądowałem na Lanzarote, na lotnisku w Arequipa. Po chwili na taśmie pojawiła się moja torba, ta duża rowerowa. Cała i bez uszkodzeń, co już na starcie było małym sukcesem. Po przejściu przez lotniskowe procedury odebrałem rower i ruszyłem w stronę postoju taksówek. Swoje musiałem oddać w kolejce, ale w końcu złapałem taksę i pojechałem do centrum Arequipa, gdzie miałem już wcześniej zarezerwowane miejsce, w którym zostawiam torbę po wcześniejszym złożeniu roweru, a ekipa sklepu zajmuje się jej transportem na Teneryfę, gdzie odbiorę ją po imprezie. Zresztą jest to opcja transportu podana na stronie organizatora, więc wielu zawodników już tam pozostawiło swoje torby. Dla zainteresowanych koszt 70 euro. Rower składam nad samą plażą w Arequipa. Pogoda idealna. Lekki wiatr, słońce, czyste niebo. Nic nie trzeba poprawiać. Po zdaniu torby i przepakowaniu udaję się na północ wyspy do miasteczka Ozola, gdzie mam nocleg na 2 noce przed startem. Z Arequipa rowerem według Google'a jest to około 40 km. W sam raz, żeby zapoznać się z tutejszymi drogami i terenem. Trasa prowadzi przez wulkaniczne krajobrazy i pustynne tereny. Jest surowo, ale pięknie. Po drodze mija małe, spokojne miasteczka. Białe domy, niska zabudowa, wszystko jakby zatrzymało się w czasie. Te pierwsze 40 km dają mi już przedsmak tego, co mnie czeka. Szutry są wymagające, miejscami sypkie, miejscami twarde jak beton. To moje pierwsze zetknięcie z trasami na Wyspach Kanaryjskich. I od razu czuję, że to nie będzie łatwa przygoda, ale właśnie na to liczyłem. Pierwsze kilometry po gravelu na Lanzarote, chociaż gravel to bardziej w cudzysłów. Ostre, drobne kamienie i suchy jak pieprz piach. Krajobraz surowy. Pustynia, pył, trochę pod górę, trochę w dół. W oddali rysują się większe góry. Słońce zaczyna już konkretnie przypiekać, a to przecież dopiero początek dnia. Droga nie jest lekka, ale robi wrażenie. Surowe piękno, które trochę onieśmiela, a trochę daje energię. No i wiadomo, nie byłbym sobą, gdybym nie dodał do trasy parę odcinków offroadowych, bo przecież jak już jechać, no to nie na łatwiznę. Po kilku kilometrach wjeżdżam w pierwsze wioski. Białe domy, niska zabudowa, trochę zieleni w doniczkach. Cisza. Czasem ktoś przejdzie przez ulicę, ktoś siedzi w cieniu pod domem. Wszystko dzieje się tu powoli. I to mnie uderza, ten kontrast między moim tempem, wysiłkiem, a spokojem życia dookoła. W końcu w oddali pojawia się Ozola. Cel dzisiejszego dnia. Małe, ciche miasteczko nad samym wybrzeżem. Po lewej strome wzgórza wyglądają groźnie. Coś mi mówi, że to one będą naszym pierwszym testem, kiedy zacznie się wyścig. Wjeżdżając do miasteczka mijam jedyny sklep. Taki, w którym trzeba będzie się zaopatrzyć na poważnie, bo później może być z tym różnie. Przy głównej ulicy kilka knajpek, może 2 sklepiki z pamiątkami. Spokojnie, bez tłumu, bez pośpiechu.
W końcu dojeżdżam pod drzwi budynku, gdzie mam nocleg. Tu się rozpakuję, zjem coś, odpocznę. No i poczekam na resztę ekipy. Kamilę, którą znam już z Wisły 1200 i tego samego dnia ma dojechać Zuzka, z którą też się spisaliśmy przed imprezą. Z Kamą i Zuzką ustaliliśmy plan na następny dzień, że w drodze na briefing, który ma się odbyć w hotelu w Arequiv, przejedziemy sobie kawałek trasy już ze śladu GPX, tak żeby zapoznać się chociaż z początkiem trasy i rozkręcić nogi. Po oficjalnym śladzie GPX mamy zamiar przejechać przez kilka wiosek, pierwsze serpentyny, pierwsze zniesienia, najwyższy szczyt na Lanzarote i dojechać aż do miasteczka Teguis, z którego już odbijemy na briefing. Co? Czekałoby się w cieniu, nie? Tylko gdzie? Cienia brak. Takim by też pośmigał. Ten mały rekonesans, myślę, dał nam już smaka na trasy, które będą na nas czekać na Grand Guansie. Na samym początku od razu zjazd na 20% shooter pod górę, gdzie stawka z pewnością zacznie się rozciągać. Za to odcinek na szczycie po grzbiecie Mirador del Rio
asfaltem w dół to chyba będzie moja wisienka na całym Lanzarote. Dalej minęliśmy kilka mniejszych mieścinek i zaliczyliśmy wspinaczkę na najwyższy punkt, który czeka nas na tej wyspie, czyli Mirador Barranco del Jafaris. Z tej wysokości największy zjazd, a właściwie zejście, bo ten kawałek trasy swoim nachyleniem i zerowa przyczepność nie nadają się na nic innego. Dalej już bez przeszkód do Teguis, a stamtąd przyjemny, długi, lekko pochyły zjazd pod samo miasto Arequipa. Przed hotelem z daleka było widać już ekipy z rowerami i pierwsze zapoznające się grupy lub starych znajomych, którzy poznali się na innych imprezach, czy też nie mogło zabraknąć sprawdzenia, kto na jakim setupie i z jakim bagażem będzie jechał. Po czasie te zdjęcia z briefingu ogląda się trochę z sentymentem, szczególnie ludzi, których wtedy całkowicie się nie znało, ale trasa splątała wasze ścieżki w jakiś sposób. Pan Lampka, który bez własnego światła leciał Teneryfę w nocy. Szalona Amerykanka, obładowana jak wielbłąd i robiąca reportaż o imprezie. Ex-pro-riderka z Holandii Sophie, z którą wspólnie pokonywaliśmy ostatnie kilometry. Para Włochów, których z niewiadomych przyczyn goniliśmy na ostatniej wyspie. Wesoła ekipa ze Szwajcarii. Nikolas, który z rana w ciemnościach wyłonił się znikąd, kiedy przejeżdżałem. Ekipa Holendrów, z którymi świętowaliśmy na afterparty. No i skład polskiej reprezentacji na tą imprezę. Kamilę i Zuzkę już poznałem. A na briefingu doszedł Daniel i Dawid, z którym dzieliłem piękno i ból Teneryfy oraz ostatnie wyspy. Po spotkaniu i zapakowaniu się z rowerami do taksówek zabraliśmy się większą ekipą z powrotem do Ozoli. Na ostatni wieczór przed startem i ostatni posiłek skazańca, można powiedzieć. Miejsce startu, mały kościółek poza miasteczkiem. Ermita de Ozola. Wszyscy powoli się zjeżdżają i od razu zajmowane są nieliczne miejsca z cieniem. W powietrzu czuć już znane mi uczucie tuż przed startem. Są to ostatnie chwile, zanim organizm wskoczy na znane już sobie obroty i tryb gonitwy o każdej porze. W czasie jazdy, odpoczynku czy snu wszystko będzie podporządkowane, aby dotrzeć do celu, który oddalony jest o około 800 km i 17 km w pionie. Do tego dojdzie jeszcze gra o promy, która szybko da znać o sobie niewtajemniczonym, w tym i mi. Z Lanzarote na chwilę startu miałem zabukowane 2 promy. Jeden na godzinę 19 i drugi na 20. Oczywiście celuję na ten wcześniejszy, ale wiem, że dużo może się zdarzyć na pierwszych kilometrach. Start podzielony jest na 4 grupy w odstępach co jakieś 2-3 minuty. W drugiej grupie lecą Zuzka, Daniel i Dawid. Ja według numerów jestem w trzeciej, a Kamili przypadła 4. Start jak to na większości ultradystansów bez większych fanfar. Kilkanaście osób związanych z imprezą i rodziny uczestników. Trochę krzyków, oklasków i dzwonków. Pierwsze kilometry na spokojnie, żeby nie przedobrzyć. Pierwszą część przewyższeń już znam, więc po niej będę kalkulował ile do promu i czy mocniej dusić pedały.
Na płaskim odcinku przy plażach i wydmach, po przejechaniu pierwszej części wzniesień na Lanzarote, zacząłem czuć, że jazda testowa poprzedniego dnia trochę odcisnęła się w zapasie sił. Nie było to nic alarmującego, ale wiem, że po takim dystansie mógłbym być w dużo lepszej kondycji. Trzeba też dodać, że płaski odcinek po piaskach też miał swoje niespodzianki. Boksowanie i brodzenie w głębokim piasku i mocniejszy przedni wiatr jednak wysysało siły, plus co po niektórym wysysało też, jak widać, równowagę. Okay? Good. W trakcie drugich podjazdów Lanzarote liczyłem, ile już zostało do promu i czy godzina 19 jest osiągalna. Doliczyłem czas, który zejdzie na pozostałych podjazdach i według kalkulacji mogłem być na styk. Więc od tego momentu starałem się już nie zwalniać, a jak tylko można dorzucać do pieca więcej. Postojów i tak nie potrzebowałem, a jedzenia i picia miałem wystarczająco, więc ostatecznie całe Lanzarote przejechałem bez potrzeby zatrzymywania. Na replayu z imprezy widać, że kiedy ja myślałem, czy zdążę na prom, czołówka właśnie tam dojechała i załapali się na godzinę 18. Ostatni asfaltowy kawałek długiej i prostej drogi do Playa Blanca pod wiatr dłużył się niemiłosiernie. Im bliżej byłem, tym wiedziałem, że mam mniejsze okno na prom, więc wchodził już czysty cukier z żeli i więcej wody. Ostatecznie na terminal wjechałem 18:40, więc z zapasem 20-minutowym na odstanie kolejki, sprawdzenie paszportu i załadunek. Płynąc promem i uzupełniając kalorie, trzeba było zacząć planować strategię na kolejną wyspę. Przed 20 mieliśmy być na Fuerteventurze. Mój oryginalny plan zakładał, że po uzupełnieniu zapasów w portowym mieście Coralejo lecę całą nockę na drugą stronę Fuerty do Morro Diable, gdzie jest następny prom. Haczyk był jeden. Z Fuerty na Gran Canaria są dwa promy, 6:30 rano i 16.
Więc po całonocnej jeździe z przewyższeniami większymi niż na Lanzarote wchodził w grę tylko ten o 6:30. Jeśli bym przestrzelił i od rana musiał czekać w Morro Jable do 16 na drugi prom, miałbym stracony dzień i wypompowaną baterię po nocnej gonitwie. Na tę chwilę plan wygląda ok. Szacowany czas na Garminie dawał jakieś 5 godzin zapasu. Na prom z Lanzarote załapałem się z Zuzką, więc wiedziałem, że ona, Kamila i chłopaki zabukowali sobie kwaterę na noc w El Cotillo, 24 km od promu. Odcinek po szutrach i praktycznie po równym. We dwójkę po odwiedzeniu sklepu ruszyliśmy w stronę El Cotillo, gdzie Zuza miała zameldować się w kwaterze, a ja pognać dalej. I już pierwszego wieczora nastąpiło wiele zmian planów. To zdjęcia z wczesnego poranka, kiedy wyruszyłem z El Cotillo razem z Zuzą, Danielem i Dawidem. Wieczór wcześniej, po przejechaniu tylko 20 km po szutrach, Garmin odjął prawie 2 godziny z mojego 5-godzinnego zapasu, a nie było nawet jeszcze odcinku z górzystymi przewyższeniami. Szutrowa tarka i wiatr w twarz odczuwalnie spowalniał. Szybka kalkulacja i fakt, że Kamila nie zdążyła na prom w Lanzarote, zesłał mi plan, że zajmuję jej miejsce na kwaterze w El Cotillo i nastawiam budzik na około 5 rano. Gdzieś na pustynnych szutrach pomiędzy pojedynczymi wiązkami Fuerteventury pogubiłem resztę ekipy. Poranna jazda przy wschodzie słońca tak dobrze wchodziła, że nie zauważyłem nawet sklepu, w którym miałem się zaopatrzyć przed pierwszą większą wspinaczką Fuerty – Mirador, de Guis i Yayos. Wspinaczka do parku Betancuria w słońcu dosłownie wyparowywała wodę z ciała. Kawałek za szczytem wiedziałem, że w miasteczku o tej samej nazwie jest punkt ze źródłem, gdzie zalałem wszystkie bidony i bukłak. Był to też mój jedyny postój zaopatrzeniowy na Fuercie, poza czekaniem na kolejny prom w Morro Jable. Długie i wijące się zjazdy z przełęczy na pewno zostaną w pamięci na długo, razem z widokami rozpościerającymi panoramę wybrzeża. Po zjeździe z wyższej elewacji czekał kawałek dość płaski i w pewnym momencie ślad prowadził dosłownie przez plażę za miasteczkiem Costa Calma.
Dalej jedyny kawałek trasy rowerowej, który zahaczyliśmy na Fuercie i bocznymi drogami wzdłuż dwupasmówki FV2 do samego miasta portowego. Miałem niecałe 2 godziny zapasu do promu, więc na spokojnie wpadła jeszcze pizza. Na ostatnich kilometrach do Moro Diable spotkałem się pierwszy raz z Sophie, która akurat nie była w najlepszej formie. Dała mi swoje żele i proszki do wody, bo jedyne co mogła trawić to chleb. Myślę, że tak jak ja planowała jechać poprzednią nockę, ale ostatecznie nocowała za Betancurią. Kilka kilometrów przed promem razem z Sophie wpadamy do sklepu i zaopatrujemy się już na początek Gran Canarii. Ja do Moro Diable tego dnia dojechałem jako 7, więc czekając na prom w pizzerii, obserwowałem tracking, jak wszyscy powoli dojeżdżają na drugi i ostatni prom tego dnia w kierunku Gran Canarii. Standardowo zacząłem szykować już ułożenie ekwipunku, żeby po załadunku na promie miał ze sobą wszystko co potrzebuję na podładowanie telefonu, GoPro i Garmina. Opróżniam wszystkie śmieci i zalewam bidony. Kurtkę, nogawki i rękawki układam na wierzchu, żeby były gotowe na wieczorną jazdę po Gran Canarii. Promem powinniśmy być na miejscu około 18. Gran Canaria ponownie podniesie nam poprzeczkę co do górzystego terenu i wzniosów, więc od początku miałem zaplanowane, że będę chciał ją zrobić na 2 dni. Czekając na prom, zabukowałem już nocleg w miasteczku Agüimes, które będzie w trakcie pierwszego dużego podjazdu do San Bartolomé. Spodziewam się, że na miejsce dojadę późną nocą. Wyjazd z Las Palmas z początku był męczący przez masę uliczek i skrzyżowań ze światłami do pokonania i niemały ruch. Wkrótce wskoczyliśmy na ścieżkę rowerową przy głównej drodze wylotowej z miasta, gdzie bardzo dobrze wkręciłem się w tempo, które dalej mogłem utrzymywać przy pojawiających się co rusz podjazdach. Zaraz za miastem można było zauważyć różnicę w ilości roślinności w porównaniu do wcześniejszych wysp.
Do Agüimes dotarłem około 23. Mały, skromny pokoik na tyłach domu i prysznic dały kopa do podładowania baterii przez sen, który zaplanowałem skończyć około 4 rano. Następnego dnia wiedziałem tylko, że będzie ciężko, a przewyższeń będzie więcej niż na 2 poprzednich wyspach razem wziętych.